Dzień dobry, witam Państwa w siedzibie firmy Aeromind w Poznaniu na ulicy Piątkowskiej. Ja nazywam się Wojciech Gruźliński i oglądacie Państwo drugi odcinek z serii szkolenia wideo na temat drona H850. W tym odcinku będziemy z bliska przyglądać się aparaturze T1, ponieważ tak nazywa się nowy model aparatury sterującej. Jest ona wodoodporna, podobnie jak dron, wodoszczelna właściwie technicznie rzecz biorąc. Mamy tutaj nowy rozkład fizyczny, jest ona troszkę mniejsza, bardziej poręczna niż aparatura ST16, którą znaliśmy dotychczas. Jest kilka bardzo istotnych różnic, jak chodzi o szczegóły techniczne. Po pierwsze, ważne jest to, że aparatura ta podąża za dronem w swojej wodoszczelności. Można jej więc używać na deszczu, podobnie jak samego drona. Mamy też kilka usprawnień w porównaniu do poprzedniej edycji. Między innymi aparatura ta może pracować bardzo długo na jednej baterii. Z mojego takiego praktycznego doświadczenia, abstrahując już od parametrów technicznych producenta, zużycie jednego zestawu pakietów do drona, czyli około 50 minut do godziny lotu, to około 20-25% pojemności baterii takiej aparatury. Sądzę więc, że ze spokojem 3 zestawy pakietów możemy wylatać, zanim będziemy musieli zmienić baterię w aparaturze. Prawdopodobnie 4. Ale oczywiście będzie to zależeć od tego, jak same loty będą wyglądać, czy będzie to do końca baterii drona, czy nie. Z innych istotnych szczegółów, które bardzo ułatwiają pracę z tą aparaturą, jest to, że wbudowany ekran dotykowy ma jasność 1000 kandeli, co pozwala na to, żeby dokładnie widzieć wszystko to, co jest na ekranie, nawet w słonecznej pogodzie. A więc przyjrzyjmy się tej aparaturze z bliska. A więc oto nasza aparatura T1. T1 posiada wymienną baterię. Zanim uruchomimy aparaturę, pokażę, jak tą baterię zainstalować. Bateria umieszczona jest z tyłu. Zwalnia się ją tym przyciskiem i możemy baterię usunąć. Aby ją zainstalować, wkładamy baterię złączem do góry, wkładamy na miejsce, dociskamy i bateria jest zainstalowana. Aby uruchomić aparaturę, należy wcisnąć i przytrzymać ten przycisk. Widzimy, że pojawiają się diody w górnym prawym narożniku. Kiedy dojadą do końca, możemy przycisk puścić. Teraz aparatura będzie się uruchamiać. Aparatura jest już uruchomiona. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym przyciskom i drążkom, manipulatorom, które na tej aparaturze się znajdują. Jak widać, mamy tradycyjnie 2 drążki. Drążek po lewej stronie służy w tej osi do wznoszenia i opadania, a w tej osi bocznej do obracania drona wokół jego osi pionowej, czyli możemy go skierować, obrócić w prawo lub w lewo. Tradycyjnie prawy drążek odpowiada za ruch drona do przodu i do tyłu, a także w lewo i w prawo. Inaczej mówiąc, jest to standardowy układ w tak zwanym Mode 2. Funkcje sterowania dronem rozłożone na tych drążkach można oczywiście zmienić, ale Mode 2 jest pewnym standardem i myślę, że wszyscy są do niego przyzwyczajeni. Ja więc zostawiam go tak, jak jest teraz. Spójrzmy, co tutaj mamy dalej. Czerwony przycisk z napisem Start służy do uzbrojenia silników.
Aby to zrobić, wystarczy ten przycisk wcisnąć i przytrzymać. Tutaj mamy, jak już mówiłem, włącznik aparatury. Tutaj znajduje się taki czterokierunkowy przycisk, taki grzybek, który można wychylać w dół oraz w górę. I jeśli Państwo się przyjrzycie, to widzimy, że wychylając go w górę uruchamiamy zoom. Ja mam tutaj zainstalowaną kamerę E90X, a więc mamy tutaj zoom cyfrowy. Przycisk tutaj znajdujący się z literką H i strzałką w dół jest to przycisk powrotu do domu i lądowania, więc aby uruchomić tryb powrotu do domu, należy ten przycisk wcisnąć i przytrzymać przez chwilkę. Zaraz nad nim znajduje się przełącznik wyboru trybów lotu. Jest on trójpozycyjny. W pozycji górnej oznaczonej literą M mamy tryb manual, a więc tryb, w którym dron nie korzysta ze stabilizacji satelitarnej, czyli będzie podatny na porywy wiatru i tak dalej. Poniżej mamy tryb angle, oznaczony literą A. Jest to standardowy tryb ze stabilizacją GPS oraz tryb Sport, w którym stabilizacja GPS również jest uruchomiona, natomiast dron może osiągać większe prędkości i większe wychylenia. Tutaj po lewej stronie mamy przycisk odpowiadający za cofanie lub tudzież zamykanie. Na przykład jeżeli otworzę sobie menu komunikatów, to klikając przycisk wstecz możemy wrócić do ekranu głównego. Jeżeli wcisnę go po raz kolejny, pojawi się zapytanie, czy chcę opuścić, czy chcę zamknąć aplikację Datapilot. Z kolei tutaj po prawej stronie znajduje się przycisk z symbolem domku. Jeżeli wcisnę ten przycisk, to zminimalizujemy aplikację Datapilot i wyjdziemy do głównego menu Androida. Aby wrócić do aplikacji Datapilot, wystarczy kliknąć ikonę tej aplikacji. W tym miejscu znajduje się potencjometr, którym można w nieskończoność obracać. Prawdopodobnie z technicznego punktu widzenia jest to po prostu encoder. Na chwilę obecną przy tym payloadzie, który ja mam zainstalowany, czyli E90X, nie spełnia on żadnej funkcji. Jest on do późniejszego wykorzystania przez producenta do dodatkowych funkcji, na przykład w innych payloadach. Na powierzchni przedniej aparatury mamy przyciski i potencjometry. Przycisk z piktogramem kamery uruchamia nagrywanie filmu, a przycisk z piktogramem aparatu fotograficznego odpowiada za zrobienie zdjęcia. Natomiast znajdujące się poniżej takie suwaki czy potencjometry, które można wychylić nieco w jedną stronę, nieco w drugą stronę, oba fizycznie działają tak samo, odpowiadają one za sterowanie kamerą. Możemy zobaczyć teraz, jak to wygląda. Z lewej strony mamy pochylanie, a z prawej obracanie w bok. Ponadto z tyłu aparatury mamy jeszcze dwa przyciski znajdujące się tutaj i tutaj. Przyciski te mają programowalne funkcje, a domyślnie przycisk po stronie lewej odpowiada za wyzerowanie skierowania gimbala. Jeżeli kliknę go dwa razy, to gimbal skieruje się do wyjściowej pozycji, czyli w przód i poziomo. Teraz wrócę sobie widokiem na poprzedni. O. I teraz jesteśmy w pozycji wyjściowej. Chciałbym powiedzieć też o istotnej kwestii, jaką jest odpowiednie skierowanie anten. Kiedy aparaturę pakujemy do walizki transportowej, muszą one być złożone w ten sposób. Natomiast w czasie lotu powinny być one ustawione
tak aby zoptymalizować odbiór sygnału. Najlepiej odbierają one sygnał swoim bokiem, jakby wzdłużnie. A więc jeżeli dron znajduje się tam, to takie ustawienie będzie odpowiednie. Natomiast jeżeli znajdowałby się bezpośrednio nad nami, co tak naprawdę ma rzadko zdarza się sytuacja, ale jeżeli dron byłby wysoko, bezpośrednio nad nami, to takie skierowanie będzie lepsze, ponieważ właśnie tą stroną anteny odbierają sygnał najlepiej. Natomiast kiedy antena jest skierowana gdzieś tam, to stamtąd sygnał będzie odbierany najsłabiej. A więc standardowo, zakładając, że dron znajduje się gdzieś tam, chcemy anteny mieć ustawione w taki sposób. Mogą być pod lekko rozwartym kątem i w ten sposób mamy anteny ustawione pionowo. Jeżeli dron znajduje się tam, to będziemy mieli najlepszy odbiór sygnału w taki sposób. Dodatkowo z tyłu aparatury mamy taką gumową klapkę, która zabezpiecza przed wodą kilka dodatkowych gniazd. Przyjrzyjmy się, co tutaj dokładnie się znajduje. Otworzyliśmy klapkę i pod nią widzimy gniazdo HDMI, które pozwala na to, aby wysłać obraz z aparatury na jakiś inny monitor lub do dalszego przesłania. Mamy gniazdo mini jack, gniazdo AUX, jest to gniazdo wyjściowe dźwiękowe. Mamy slot na kartę microSD oraz port USB-C przeznaczony do podładowywania aparatury w trakcie jej użytkowania. A teraz przyjrzyjmy się samej aplikacji DataPilot. To, co widzimy w tej chwili, to ekran główny. Możemy przełączyć się pomiędzy podglądem mapy, który znajduje się w narożniku, a podglądem z kamery. Mapę można sobie powiększyć, jeżeli chcemy, żeby stanowiła ona większą część ekranu, lub klikając tą strzałkę możemy ją sobie zamknąć. W tej chwili mamy tutaj napis No GPS Lock for Vehicle i to jest oczywiście dlatego, że z dronem znajdujemy się wewnątrz pomieszczenia, w związku z czym nie mamy fixa GPS. Teraz przyjrzymy się temu, co widać na tym ekranie głównym. Jest tutaj wiele bardzo istotnych informacji, które będą przydatne podczas wykonywania lotu, dlatego że mamy tutaj wiele informacji telemetrycznych oraz możliwości sterowania. Zacznijmy od lewego górnego narożnika. Okrągła ikona z piktogramem logotypu firmy Unique to jest przycisk, który przywraca nam, którym wracamy do tego ekranu głównego. Więc jeżeli na przykład wejdziemy sobie do menu, które oznaczone jest tymi trzema kreskami, to jest główne menu. Aby z niego wyjść, wracamy do ekranu głównego klikając ikonkę Unique. Ta ikona, która znajduje się pomiędzy ikoną menu głównego a ikoną Unique, to jest ikona menu planowania trasy lotu. Jeżeli chodzi o menu planowania nalotów, to będziemy omawiać je w osobnym filmiku, dlatego że jest to dosyć szeroki temat. Dlatego właśnie osobny odcinek będzie przeznaczony na planowanie lotów. Tymczasem przejdźmy dalej. Ikonka, która znajduje się tutaj w tej chwili, ma ona wygląd niebieskiego dzwonka. Niebieski dzwonek oznacza, że jest tutaj jakiś nieprzeczytany komunikat, który jednak nie ma znaczenia krytycznego. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. W tej chwili mamy informację o tym, że wykryto różnicę w napięciu pomiędzy dwoma pakietami, które są zainstalowane w dronie i jest to zgłoszenie takiego problemu technicznego. Jeżeli rzeczywiście
baterie mają różne napięcia, to nie powinniśmy na takim zestawie latać. Aczkolwiek dokładniej też kwestie akumulatorowe będziemy omawiać w innym filmie. Dalej, tutaj gdzie jest napisane Auto Position, tutaj wyświetla się nam nazwa aktualnego trybu lotu. Jeżeli na przykład dron będzie w trakcie wykonywania misji, to będzie tutaj napisane Mission. Jako że w tej chwili nie mamy fixa GPS, to te tryby lotu niekoniecznie mogą się chcieć przełączać. Możemy włączyć na manual, natomiast po przełączeniu z powrotem na angle pojawi nam się informacja o tym, że aby przełączyć się na ten tryb, a właściwie to jest tutaj napisane, że przełączenie się na ten tryb jest w tej chwili niemożliwe, no i jest to właśnie związane z tym, że nie mamy fixa GPS. Jak widać, ikona niebieskiego dzwonka zmieniła się w wykrzyknik w czerwonej ramce, jako że jest to krytycznie istotna informacja dla nas jako dla pilota. Możemy sobie ten komunikat zamknąć. Jak tutaj otworzymy, widać, że informacje krytyczne wyświetlają się na czerwono. Idąc dalej, mamy tutaj kilka piktogramów, które mówią nam o statusie naszych urządzeń. Kliknę pierwszy z nich i to jest status aparatury T1. RSSI jest to miara siły sygnału pomiędzy dronem a aparaturą, a battery 61% to jest oczywiście stan naładowania naszej baterii w aparaturze. Mamy też podgląd tych dwóch informacji tutaj obok. Widzimy kreski oraz baterię oraz informację też liczbową odnośnie właśnie tego, ile baterii nam zostało. Dalej widzimy piktogram przedstawiający satelitę, na której jest napisane GPS. Jest to oczywiście status odbiornika GPS, czy właściwie GNSS. Jak go sobie klikniemy, pokaże się nam informacja o tym, od ilu satelit aktualnie mamy sygnał. GPS log to jest rodzaj fixa GPS, w tej chwili mamy none, czyli nie mamy żadnego fixa GPS, czyli nie będzie żadnej stabilizacji z GPS-a. HDOP jest to miara dokładności pozycjonowania w płaszczyźnie poziomej, a VDOP jest to miara dokładności pozycjonowania w płaszczyźnie pionowej. Course over ground to jest kurs, jakim nasz dron leci, czyli jakby w jaką stronę, w którą stronę skierowany jest przód drona. Aby zamknąć to menu, możemy kliknąć gdziekolwiek. Następnie widzimy piktogram baterii z małą ikonką takiego samolotu papierowego. Jest to oczywiście symbol naszego drona. Klikając tutaj zobaczymy więcej informacji na temat samej baterii, między innymi napięcie, oszacowane dotychczasowe zużycie. W tej chwili dron od włączenia zużył 221 mAh, a time remaining to jest pozostały czas lotu. Dron nie jest w tej chwili w powietrzu, więc ta informacja nie jest dostępna. NA oznacza not available. Dalej mamy tutaj taką ikonkę przypominającą ikonkę Wi-Fi i rzeczywiście od tego właśnie ta ikonka jest. Klikając ją możemy otworzyć menu, w którym będziemy mogli połączyć się z siecią Wi-Fi, na przykład w celu pobrania map offline albo w celu pobierania poprawek RTK. Ostatnia ikona, która znajduje się w prawym górnym narożniku, to ikona łączności z dronem. Mamy tutaj pod nią napisane 2,4G, co oznacza, że aparatura z dronem porozumiewa się w paśmie 2,4 GHz. Po kliknięciu tej ikony możemy zmienić to na 5,8 GHz. Możemy też kliknąć Rebind, co oznacza, że połączenie drona z aparaturą zostanie zerwane i jakby zapomniane i będziemy musieli zbindować drona na nowo. Generalnie nie ma potrzeby bindowania aparatury i drona, są one
fabrycznie połączone ze sobą. Natomiast jeżeli chcielibyśmy użyć innej aparatury, to wystarczy otworzyć właśnie to menu. Będzie przy rozłączonych dronie i aparaturze będzie tam możliwość wejścia w menu bindowania, a w dronie będzie trzeba kliknąć przycisk, którego lokalizacja pojawi się nam na grafice na ekranie w menu bindowania. Poniżej tych ikon mamy dwa istotne segmenty. Segment, który jest tutaj przy samej krawędzi ekranu, to jest segment dotyczący sterowania kamery. Na samej górze mamy podany model kamery E90X. Pod spodem jest informacja NON, to oznacza, że w tej chwili w kamerze nie ma żadnej karty pamięci. Jeżeli karta pamięci by tam była, to w tym miejscu pojawiłaby się informacja o tym, ile wolnego miejsca na tej karcie jeszcze się znajduje. Poniżej w tej chwili zaszarzony piktogram kamery oznacza, że kamera jest w trybie wideo, a po kliknięciu tej ikony może ona przejść do trybu robienia zdjęć. Aczkolwiek jeżeli jesteśmy w trybie filmowania, a klikniemy przycisk robienia zdjęć, możemy wykorzystać do tego ten duży biały przycisk, który służy do wyzwalania migawki, albo fizyczny przycisk obok anteny aparatury, który pokazywałem wcześniej. Po kliknięciu kamera i tak przełączy się w pożądany tryb, czy będzie to tryb robienia zdjęć, czy właśnie filmowania, aczkolwiek zajmie to chwilkę dłużej, jeżeli najpierw ręcznie przełączymy się na odpowiedni tryb i na przykład tryb filmowania i wówczas rozpoczniemy filmowanie, to reakcja po wciśnięciu przycisku będzie troszeczkę szybsza. Trójkąt, który znajduje się pod przyciskiem dotykowym migawki, pozwala nam otworzyć menu przeglądu wcześniej wykonanych zdjęć. Są to zdjęcia w formie miniatur, które zapisywane są w pamięci samej aparatury, a więc nie ma to nic wspólnego z zawartością karty pamięci w kamerze. Mamy tutaj osobne podmenu do zdjęć i osobne podmenu do filmów. Możemy te filmy za pomocą przycisku Select możemy wybrać kilka z nich i na przykład usunąć je grupowo. Nie chcemy w tej chwili tego robić. Kliknę Select None, żeby anulować mój wybór, następnie Cancel, żeby powrócić. Wróciłem teraz do menu podglądu zdjęć. Żeby go zamknąć, wystarczy kliknąć gdziekolwiek poza obszarem tego okna. Poniżej znajduje się przycisk menu ustawień kamery, w którym mamy do wyboru różne opcje. One mogą się nieco różnić w zależności od tego, jaką kamerę mamy zainstalowaną. Na przykład, jeżeli będziemy mieli zainstalowaną kamerę E20 TVX, to w tym menu będziemy mogli wybrać na przykład sposób wyświetlania obrazu termograficznego. Natomiast jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły obsługi kamery E20 TVX, to zachęcam do obejrzenia filmu, który jest poświęcony tylko tej kamerze. Zobaczmy teraz, co tutaj ciekawego w tym menu się znajduje. Jak już mówiłem, kamera zainstalowana w tej chwili to E90X. I tutaj mamy na przykład balans bieli, w tej chwili w trybie auto, tryb ekspozycji, manualna albo automatyczna, kompensacja ekspozycji, czyli czy chcemy lekko prześwietlić lub nie doświetlić naszego zdjęcia. Jeżeli wybierzemy wartość ujemną, to zdjęcia będą delikatnie niedoświetlone, a jeżeli pozytywną, to będą delikatnie prześwietlone. Możemy w ten sposób skompensować działanie automatyki naświetlania. Jeżeli na przykład w naszym kadrze, który jest w większości jasny, chcemy, aby najwyraźniej był widoczny jakiś przedmiot, który jest ciemny, być może będzie on wówczas niedoświetlony i będziemy mogli chcieć sobie lekko ten obraz doświetlić dodatkowo. Zaznaczmy tutaj, że za pomocą przycisku grzybka, który znajduje się na górze, w tym miejscu, klikając go w bok, w lewo lub w prawo, również możemy ustawiać
korektę ekspozycji. Oraz, tak jak już mówiłem, możemy też regulować tutaj zoom. Wróćmy do menu ustawień kamery. Możemy ustawić proporcje obrazu dla zdjęć. Możemy ustawić, w tej chwili jest to 3:2, a może być 4:3 albo 16:9. Metering mode to jest sposób pomiaru, w tej chwili jest to uśrednienie. Może to być, w tej chwili jest to uśrednienie z całego kadru, ale może to być uśrednienie z centrum albo bez uśrednienia dla konkretnego pojedynczego punktu. Color mode to tryb kolorów. Unprocessed jest najbardziej neutralny, gdzie automatyka zupełnie nie wpływa w żaden sposób na kolorystykę obrazu. Oprócz tego mamy neutral, czyli neutralny, enhanced, czyli polepszone, night to dla światła takiego nocnego, a vivid to są kolory jaskrawe. Przeważnie w profesjonalnym zastosowaniu i tak będziemy chcieli, aby zdjęcia były jak najbardziej neutralne, aczkolwiek jeżeli zależy nam na tym, aby mieć ładny, nasycony kolorami obrazek prosto z kamery, możemy wybrać tryb vivid. Warto o tym pamiętać, ponieważ kamera E90X naturalnie sama z siebie ma bardzo neutralny profil kolorystyczny, co nie każdemu odpowiada. Natomiast my przeważnie właśnie korzystamy z tego domyślnego unprocessed. Poniżej mamy możliwość wyboru formatu zdjęć. W tej chwili jest to JPEG, ale można też wybrać opcję JPEG plus DNG, czyli zupełnie nieprzetworzone zdjęcia. Przeważnie do obróbki fotograficznej wykorzystuje się właśnie DNG. Poniżej Image Quality, czyli jakość obrazu. Korekcja dystorsji, to jest istotne. W tej chwili jest ona wyłączona. Natomiast do zastosowania przy mapowaniu, modelowaniu 3D, generalnie przy fotogrametrii, będziemy chcieli tę opcję włączyć i zostawić na on. Pojawi się w tej chwili informacja o tym, że jest to przekształcenie obrazu, że może się to związać z jakąś dyskoloracją na krawędziach naszego kadru. Ja osobiście nigdy czegoś takiego efektu nie zauważyłem, a korzystamy właśnie z tego trybu przy wszelkich takich zadaniach fotogrametrycznych. Dalej mamy Camera Zoom Speed, czyli prędkość zoomu naszej kamery. Opcje dotyczące numerowania zdjęć. Mamy tutaj albo Auto Reset, gdzie numeracja automatycznie się resetuje, albo Sequential, gdzie ta numeracja nie resetuje się. Z tego, co widziałem dotychczas, korzystając z tego drona przy nalotach fotogrametrycznych, z włączonym trybem Auto Reset, licznik zdjęć, który pokazuje się tutaj pod białym przyciskiem, będzie się zerował nawet w trakcie lotu po zakończeniu na przykład danej misji. Czyli jeżeli dron wykonuje misję, nalot fotogrametryczny, wykona jakąś ilość zdjęć, ten nalot się zakończy, lecimy sobie w inne miejsce bez lądowania i tam zaczynamy robić zdjęcia, to licznik nabije po prostu na nowo od zera. Screen Grid to jest siatka na ekranie. Po jej włączeniu widzimy tutaj taką delikatną siatkę, która pomaga w kadrowaniu zdjęć. Wróćmy tutaj do menu i wyłączmy tą opcję. I ostatnia możliwość to jest reset kamery do domyślnych ustawień, czyli te wszystkie ustawienia, które tutaj sobie zmienialiśmy, możemy przywrócić do domyślnych. Obok tego panelu dotyczącego kamery mamy panel dotyczący właściwie to gimbala. Ta oś, która tutaj się znajduje z tą żółtą kropką, wewnątrz której jest strzałka, symbolizuje nam dokładnie wychylenia naszego gimbala. Pozwolę sobie zademonstrować. Jeżeli gimbal opuszczamy, to żółta kropka również zjeżdża nam na osi w dół,
a na dole tej osi widzimy, pod jakim kątem ta kamera jest pochylona. W tej chwili wracamy do kąta 0 i kamera jest wypoziomowana. Natomiast przy obracaniu kamery będzie się obracać ta strzałka, która znajduje się wewnątrz żółtej kropki. To, co mamy tutaj poniżej, to jest indykator przybliżenia. Pokazuje nam, jaki mamy aktualnie zoom. Poniżej znajdują się bardzo ważne informacje telemetryczne. Na tym kółku pokazuje się kurs naszego drona, symbolizowany tym czerwonym trójkątem, oraz jest przedstawiony też numerycznie. Dron ma w tej chwili kurs 162, czyli jest skierowany prawie całkiem na południe, co widać tutaj na tym okręgu. Obok mamy kilka bardzo ważnych informacji dotyczących lotu. Mamy tutaj po lewej stronie 4 zera na końcu M. To jest ilość metrów, które dron przeleciał w danym locie. Natomiast tutaj dalej, lekko po prawej, jest czas lotu. Jeżeli wylądujemy i rozbroimy silniki, to te wartości się wyzerują. Poniżej lat i lon to jest latitude i longitude, czyli długość i szerokość geograficzna. W tej chwili nie mamy fixa GPS, a więc tutaj informacja żadna się nie pojawia. Poniżej jest D z dwukropkiem, to jest dystans między aparaturą a dronem. Nie jest to samo, zaznaczmy, co dystans, jaki dron przeleciał, ponieważ to D pokazuje nam, jaka jest odległość między dronem a aparaturą w linii prostej. VS to vertical speed, czyli prędkość wznoszenia lub opadania. Tutaj wewnątrz tego kółka mamy też na górze 0 metrów na sekundę, czyli aktualną prędkość poziomą drona, a poniżej aktualną wysokość. W związku z tym, że dron dosyć długo już tutaj stoi w pomieszczeniu i się nagrzewa, pokazana jest informacja, że dron jest na wysokości minus 3,5 metra. No oczywiście jest on na takiej samej wysokości, na jakiej był uruchomiony. Natomiast jest to taki drobny artefakt. Nie ma to zupełnie znaczenia w trakcie lotu, jedynie kiedy dron stoi dłuższy czas w jednym miejscu, szczególnie w pomieszczeniu. To, co mamy tutaj na dole, to jest panel umożliwiający przegląd logów. Po kliknięciu jest możliwość, żeby obejrzeć wcześniej wykonywane loty z informacji telemetrycznych, które zostały zapisane w aparaturze. Natomiast w zależności od wersji firmware'u aktualnie ten pasek jest lub go nie ma. Może się zdarzyć tak, że firmware, z którego Państwo korzystacie, tego paska mieć nie będzie. Przechodząc dalej, już kończymy powoli omawianie ekranu głównego. Zostało nam piktogramy, które znajdują się tutaj po lewej stronie. I są to piktogramy, które pozwalają wydawać polecenia dronowi do pewnych autonomicznych funkcji, na przykład autonomiczne startowanie albo autonomiczne lądowanie, powrót do miejsca startu i lądowanie. Przycisk Return, czyli to lądowanie, o którym mówiłem, działa zasadniczo tak samo jak ten przycisk, aczkolwiek daje też taką możliwość, żeby nakazać dronowi lądować w miejscu, w którym się znajduje, a niekoniecznie w miejscu startu. Poniżej mamy przycisk Action, który pozwala na przykład rozpocząć misję, która jest wgrana do pamięci drona, a kiedy dron wykonuje aktualnie jakąś czynność autonomiczną, na przykład wykonuje misję, nalot fotogrametryczny, dajmy na to,
to ta ikonka, która może się nam kojarzyć z przyciskiem play, będzie miała wygląd przycisku pauzy, czyli dwóch pionowych kresek. Możemy z jego pomocą w każdym momencie spauzować autonomicznie wykonywaną misję. Teraz przyjrzyjmy się z bliska głównemu menu naszej aparatury, do którego wchodzimy za pomocą tego przycisku. Jak widać, jest tutaj wiele różnych segmentów, takich podmenu. Jesteśmy w tej chwili w menu General, czyli ustawienia ogólne. Mamy tutaj kilka ważnych ustawień, o których warto pamiętać, a pierwsze z nich dotyczy jednostek, które są używane w aplikacji. Pierwsze to jest Distance, dalej Area. Distance to jest dystans, Area to jest powierzchnia, Speed, prędkość, Temperature, oczywiście temperatura. Domyślnie, fabrycznie mogą tutaj być ustawione jednostki amerykańskie czy brytyjskie, na przykład zamiast metrów stopy. Warto to sobie przestawić, przy czym po przestawieniu tych ustawień może być konieczne ponowne uruchomienie aplikacji czy całej aparatury, aby te ustawienia weszły, że tak powiem, w życie. Ja pozostawiam takie ustawienia, jakie mam, na dystans wyrażony w metrach, powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych, prędkość w metrach na sekundę, a temperatura standardowo w stopniach skali Celsjusza. Poniżej mamy sekcję nazwaną Inne ustawienia. Możemy tutaj zmienić język. Mamy różne opcje do wyboru. Schemat kolorystyczny, czyli jasny, czyli indoor, ciemny, czyli indoor, albo jasny, czyli outdoor. Bardziej oszczędny dla baterii jest indoor i to jest też tryb domyślny. Poniżej mamy możliwość wybrania dostawcy mapy, czyli map provider. W tej chwili jest to Google, ale mamy też do dyspozycji Mapbox, Bing, Sky, StatCat, AirMap, VWorld i Eniro. Oprócz tego możemy też wybrać typ mapy, czyli czy jest to mapa satelitarna, standardowa, czyli zwykła mapa, czy mapa hybrydowa, czyli mapa satelitarna z nałożonymi etykietami z mapy standardowej. Oprócz tego tutaj ciekawa opcja dotycząca portu HDMI, który pokazywałem wcześniej. Mirror output oznacza, że wyświetlane będzie wszystko dokładnie tak samo, jak widzimy na aparaturze, ale jest też opcja Video Only, gdzie wysyłany będzie tylko i wyłącznie czysty obraz z kamery, bez tej ramki z informacjami telemetrycznymi. Oprócz tego możemy wyłączyć audio, wyłączyć pre-check przed misją oraz kilka innych mniej istotnych kwestii. Clear all settings at next start oznacza, że wszystkie ustawienia będą za każdym razem resetowane, nie będą zapamiętywane. A Announce Battery Lower Than to jest taka opcja, która pozwala ustawić, przy jakim procencie baterii aparatura będzie informować nas, że stan baterii jest niski. Domyślnie jest to 30%. Default Mission Altitude ustawione w tej chwili na 35 metrów to taka domyślna, wyjściowa wysokość waypointów czy innych punktów, elementów lotu. Jeżeli chcemy sobie z góry narzucić jakąś wysokość, to tutaj możemy ją sobie zmienić. Data Persistence to usuwanie danych takich jak pobrane mapy, logi telemetrii i tak dalej po każdym uruchomieniu. A poniżej jest jeszcze możliwość ustawienia, czy logi mają być zapisywane po każdym locie. Save log after each flight. Niżej Save logs even if vehicle was not armed, czyli zapisuj logi nawet kiedy dron nie zostanie uzbrojony. Domyślnie to nie jest zaznaczone, czyli jeżeli uruchomimy drona, a nie wystartujemy, to nie pojawią się nam nigdzie żadne logi z tego uruchomienia. Na samym dole dwie opcje związane z nagrywaniem wideo. Auto Delete Files to jest automatyczne usuwanie
plików wideo z pamięci samej aparatury, co może być przydatne, żeby tej pamięci nie zapchać. No, to jest istotne, żeby w pamięci operacyjnej pozostawić aparaturze trochę miejsca, żeby umożliwić jej po prostu normalne, płynne działanie. Max Storage Usage, czyli jak dużo megabajtów, jak wiele megabajtów może być zajęte właśnie na przechowywanie takich plików. Na samym dole znajduje się jeszcze informacja o tym, która wersja Datapilota jest w tej chwili zainstalowana. Przejdźmy teraz do następnego podmenu, czyli Offline Maps. W menu Offline Maps możemy pobrać sobie mapy, które będą do naszej dyspozycji nawet kiedy nie będziemy mieli możliwości połączenia się z internetem. Żeby te mapy pobrać, najpierw połączymy się z Access Pointem. Wchodzimy tutaj do menu Wi-Fi, połączenia Wi-Fi. Przed chwilą uruchomiłem swoją sieć w telefonie komórkowym i automatycznie się aparatura z nią połączyła. Jeżeli chcemy wybrać inną sieć, wystarczy wybrać ją z listy i wpisać hasło dostępu. Jako że w tej chwili mamy już to połączenie z internetem, w menu Offline Maps, aby dodać nowy segment map offline, klikamy Add New Set. Znajdziemy sobie teraz obszar, który chcemy pobrać. Muszę najpierw odzoomować. Jesteśmy gdzieś tutaj, powiedzmy, jest to właściwie obojętne na potrzeby demonstracyjne. Wybierzmy sobie na przykład ten fragment i do map offline zostanie pobrany fragment mapy, który mamy na ekranie, czyli zawsze będzie to taki prostokąt. Tutaj możemy nadać mu nazwę, na przykład test. Poniżej wybieramy typ mapy i dostawcę. Może to być Google Street, Mapbox Street, Bing Satellite, Google Labels i tak dalej, Google Hybrid. Jest tutaj dosyć szeroki wybór. Ja nie będę zmieniać tego. Zostawię Google Street Map. Fetch Elevation Data. To zaznaczenie tej opcji oznacza, że oprócz zdjęć satelitarnych i etykiet związanych z drogami i miejscowościami, do pamięci aparatury zostaną pobrane też dane dotyczące ukształtowania terenu. Jest to opcja, która przyda nam się przy planowaniu nalotów w sytuacji, kiedy chcemy, żeby dron utrzymywał stałą wysokość względem ziemi. Na przykład, jeżeli chcemy zmapować teren górski, chcemy, żeby dron utrzymywał się mniej więcej w odległości na wysokości 80 metrów od ziemi, no to w terenie pagórkowatym, górskim może być tak, że tam, gdzie zaczniemy, 80 metrów zmieni się na 0 w innym miejscu. I pomijam już to, że nie będziemy mieli zdjęć z tym samym pikselem terenowym, to nasz dron po prostu zderzy się z przeszkodą, z górą. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to pobieramy sobie dane dotyczące ukształtowania terenu, ale zaznaczam, że są to dane dotyczące jedynie samego, tak jak powiedziałem, ukształtowania terenu, a nie zawierają informacji odnośnie budynków, linii energetycznych czy innych takich sztucznych, zbudowanych przez człowieka konstrukcji. I pamiętajmy też o tym, że no, dane są tylko tak dokładne, jak pozwala na to mapa, którą Google tutaj dostarcza. Nie mamy więc pełnej gwarancji, że jest ona całkowicie precyzyjna i w zależności od tego, jakiego dostawcę tych map sobie wybierzemy, ta dokładność może się troszeczkę różnić.
Poniżej mamy dwa suwaki, które połączone są z tymi dwoma okienkami tutaj. Na jednym jest napisane Minimal Zoom, na drugim Maximal Zoom i one przedstawiają nam, jakie oddalenie i przybliżenie możemy sobie w tej pobranej już offline mapie ustawić. I tutaj tymi suwakami możemy to zmienić. Jeżeli zrobimy minimal zoom na 5 na przykład, no to możemy odzoomować do skali całego kraju. Natomiast no, nie będziemy mieli pełnej dokładności na tym całym terenie kraju. Pełną dokładność, która jest przedstawiona na tutaj maximal zoom, będziemy mieli tylko oczywiście w tym wybranym terenie. Domyślnie tutaj było 13, możemy sobie taką wartość mniej więcej zostawić, niech zostanie 11. Maksymalny zoom jest ustawiony na 19, w wielu przypadkach 20, przy ustawieniu 20 nie będzie już tak dokładnych map dostępnych. Zostawimy więc 19. Jeżeli dany obszar nas satysfakcjonuje i dane stopnie przybliżenia również są odpowiednie, zajrzyjmy tutaj na te napisy pod spodem. Tile count nie jest to aż takie istotne, to jest ilość jakby takich kafelków graficznych, z których ta mapa będzie się składać, ale i poniżej jest dużo ważniejsza informacja est size, czyli estimated size, czyli szacowana objętość w pamięci, jaką ta mapa nam zajmie. Nie chcemy, żeby mapa była zbyt duża, żeby nie zajmować zbyt dużej ilości pamięci oraz żeby nie angażować zbyt dużej ilości pamięci RAM również. Jeżeli stwierdzimy, że takie ustawienia są dla nas odpowiednie, to klikamy Download. Pojawią się dwie pozycje, Test oraz Test Elevation i widzimy, że powoli nasza mapa offline się pobiera. Kiedy ta kropka zmieni kolor na zielony, to znaczy, że mapa została pobrana, czyli w tej chwili widzimy, że mapa z informacjami na temat ukształtowania terenu jest już pobrana, ona przeważnie ma dużo mniejszą objętość. Mapa satelitarna, którą wybraliśmy, ciągle nie jest pobrana, dlatego widzimy czerwone kółko. Możemy sobie kliknąć tutaj i zobaczyć, na czerwono mamy zaznaczony obszar, który jest w tej chwili pobierany, a podsumowanie tego pobierania mamy tutaj rozpisane. Taką mapę możemy oczywiście również usunąć, jeżeli nie będziemy chcieli z niej już korzystać. W tej chwili ona się jeszcze pobiera, ale przycisk Delete już tutaj jest, więc jeżeli chciałbym tą mapę skasować, wystarczy, że kliknę Delete. Natomiast jeżeli kliknę OK, będzie się ona po prostu dalej powoli pobierać. Raz pobraną mapę możemy eksportować w celu usunięcia jej aktualnie z pamięci, ale zostawienia jej na przykład w pamięci komputera, dzięki czemu później zamiast ją pobierać, możemy ją sobie po prostu zaimportować z karty pamięci. Przejdźmy teraz do następnego podmenu, czyli menu Version. Tutaj mamy informacje na temat wszystkich firmware'ów w poszczególnych elementach naszego systemu. Mamy więc osobno autopilot, mamy osobno gimbal, kamerę, mamy płytę wejść i wyjść i O-board, czyli in-out board. Mamy Androida, czyli wersję systemu, na której oparta jest, na której opiera się aparatura, oraz wersja samej aplikacji Datapilot. Jeżeli chcemy wykonać aktualizację, to musimy kliknąć Check for Update i jeżeli będą dostępne jakieś aktualizacje, to jest tutaj dalej możliwość ich pobrania i zainstalowania. Przechodząc dalej, jest możliwość integracji logów z aparatury z serwisem Drone Logbook. Poniżej mamy menu GNSS RTK, czyli jeżeli chcemy osiągnąć dokładność RTK, to musimy w tym miejscu wprowadzić
odpowiednie ustawienia. Jak to się robi? My korzystamy w tym momencie z poprawek pobieranych z internetu, z systemu Leica Geosystems Hexagon SmartNet. Jest to sieć, gdzie poprawki są wysyłane w formacie ntrip, czyli typowo tak jak właśnie w poprawkach z internetu. I jeżeli chcemy z takiego serwisu korzystać, tutaj z tego menu musimy właśnie wybrać sobie ntrip. Auto Reconnect powinno być zaznaczone, żeby po każdym ewentualnym rozłączeniu automatycznie się łączyć z powrotem. Broadcast over TCP port to nas nie interesuje. Connection status. W tej chwili widzimy, że regularnie się łączymy i rozłączamy. Tak się będzie działo w sytuacji, kiedy dron nie ma fixa GPS. W tej sytuacji jest to normalne. W sytuacji, kiedy dron jest na zewnątrz, poprawki są pobierane, powinno być na zielono napisane connected, a bandwidth to jest ile kilobajtów na sekundę danych poprawek w danym momencie jest pobierane. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, mamy tutaj napisane connected na zielono, ale bandwidth cały czas pokazuje 0, to może sygnalizować jakiś problem. Aby dalej skonfigurować połączenie z siecią ntrip, musimy tutaj wpisać odpowiednie dane, które powinniśmy otrzymać od dostawcy naszej usługi ntrip, dostawcy naszych poprawek, i wszystkie z tych danych, czyli adres, port, nazwa użytkownika, hasło oraz mount point, to są informacje, które musimy dostać od dostawcy naszej usługi. Wystarczy je tutaj po prostu wpisać, kliknąć Apply i jeżeli jesteśmy połączeni z internetem, to od razu aparatura powinna zacząć próbować pobierać poprawki. Schodząc dalej do podmenu Vehicle, mamy tutaj najważniejsze ustawienia dotyczące samego drona. Z samej góry mamy reset parametrów, czyli przywrócenie ustawień fabrycznych. Możemy ustawić hasło na połączenia, możemy włączyć lub wyłączyć diody na dronie. Przydatną opcją w przypadku filmowania w nocy jest wyłączenie jedynie przednich diod LED, czyli front LEDs off. Wówczas nie będziemy mieli żadnej poświaty od naszych diod na ramionach, na przednich ramionach. Żadna poświata w kamerze się wówczas nie pojawi. Dalej mamy Indoor Mode. To jest bardzo ważna opcja, której uruchomienie powoduje całkowite wyłączenie stabilizacji GPS i jest to opcja, która jest, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona do latania w pomieszczeniach i chodzi w niej o to, że jeżeli latamy sobie w pomieszczeniu, wykonujemy na przykład jakąś inspekcję techniczną, to chcemy uniknąć takiej sytuacji, kiedy w jakimś awaryjnym scenariuszu, powiedzmy, dron traci łączność z aparaturą. No i standardowo dron w takiej sytuacji będzie próbował wracać do miejsca startu, natomiast w pomieszczeniu sygnał GPS jest oczywiście bardzo słaby i nie chcemy, żeby dron wykonywał taką próbę. Dlatego, że bardzo możliwe, że poleci nie w to miejsce, w które powinien. Dlatego w trybie Indoor Mode GPS jest wyłączony całkowicie i w przypadku utraty łączności dron nie będzie próbować wracać. I czy to w przypadku utraty łączności, czy w przypadku niskiego poziomu baterii, dron raczej będzie po prostu lądować w miejscu, w którym się znajduje w sytuacji awaryjnej. Możemy Indoor Mode teraz wyłączyć. Poniżej mamy RTK GPS. Możemy wyłączyć funkcjonalność RTK GPS, aczkolwiek nie ma specjalnie takiej potrzeby, ponieważ jeżeli nie korzystamy z poprawek, nie mamy połączenia z internetem, czy nie wpisaliśmy danych do połączenia z siecią ntrip, to i tak tego RTK nie będzie. Niżej mamy Team Mode, który pozwala na korzystanie z dwóch aparatur, gdzie jedna będzie sterować tylko kamerą, a druga tylko
samym dronem. Poniżej Enter Operator ID. Ta opcja w tej chwili na ten moment tworzenia tego filmu nie jest jeszcze funkcjonalna, natomiast jest to przystosowanie do wymogów prawnych związanych z Remote ID. No i ID operatora będziemy mogli sobie tutaj wpisać. Poniżej jest jeszcze About, czyli informacje ogólne o naszym dronie. Jest model, jest jego indywidualne ID. Nie jest to to samo co numer seryjny, ale jest to też charakterystyczny i jakby wyłączny dla tego egzemplarza numer, który pozwala go zidentyfikować. Hobbs meter pokazuje, jaki nalot ma nasza platforma. Ten dron, tak jak widzimy, mam w tej chwili nalatane 10 godzin 23 minuty i 55 sekund w powietrzu. Zamknijmy to menu, przejdźmy sobie dalej do menu Summary, które jest to takie istotne menu, które pokazuje nam podsumowanie najważniejszych informacji o dronie. Warto tutaj zajrzeć przed każdym lotem, żeby zobaczyć, czy nie pokazują się nam jakieś informacje o błędach czy o problemach. Mamy też tutaj podsumowanie informacji z zakresu bezpieczeństwa, czyli wysokość powrotu do domu. W menu RC Mode mamy możliwość zmiany tego, jak reagują drążki, jak poszczególne funkcje sterowania rozłożone są na drążkach. Są to wystandaryzowane międzynarodowe tryby, jeśli można to tak nazwać, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, niezależnie od producenta. Jeśli wpiszemy to sobie w wyszukiwarkę internetową, to zawsze pokaże się taki sam rozkład standardowy. Najczęściej wykorzystywany jest Mode 2. Poniżej w zakładce Sensors mamy podgląd na status najważniejszych czujników drona, czyli kompas, żyroskop i akcelerometr. I w przypadku konieczności kalibracji któregoś z nich możemy sobie przez te menu taką kalibrację uruchomić. Po kliknięciu pokaże się zapytanie, czy na pewno chcemy tą kalibrację wykonać. Jeśli kliknąłbym tak, to na ekranie pojawi się 6 piktogramów pokazujących, jak drona należy go ustawić, fizycznie należy go przekręcać, żeby tą kalibrację wykonać. W tej chwili, jak widać, nie mamy potrzeby wykonywania żadnych kalibracji. Zresztą, co istotne, w tym dronie w przypadku kompasu, kompas kalibrujemy wówczas tylko, kiedy pojawi się na ekranie informacja, że taka kalibracja jest wymagana, lub jeżeli widzimy w locie, że dron zachowuje się w nieodpowiedni sposób. Jak zidentyfikować problem z kompasem, będziemy jeszcze omawiać w innej części, w innych odcinkach naszej serii. Przejdźmy teraz dalej. Zakładka Safety, bardzo ważna zakładka, w której mamy najważniejsze ustawienia dotyczące bezpieczeństwa. Co mamy na początku? RC Loss Failsafe Trigger, czyli co dron ma zrobić, kiedy straci łączność sterowania. Jeżeli nie ma już łączności między aparaturą i dronem, nie ma możliwości, żeby nim sterować, to co wówczas dron ma zrobić? Failsafe Action wybieramy sobie z listy. Disabled oznacza, że nic nie będzie dron robił, po prostu będzie, jakby żaden failsafe nie zostanie uruchomiony. Hold Mode to jest utrzymywanie bieżącej pozycji. Return Mode to powrót do domu, tak zwany, chciałem powiedzieć powrót do miejsca startu, ale jest też możliwość, żeby ustawić, żeby dron wracał wówczas do ostatniego znanego położenia aparatury. Dlatego nazwijmy to, że jest to powrót do punktu home. Land Mode oznacza, który jest tutaj na dole, oznacza, że dron po utracie łączności sterowania po prostu wyląduje. Natomiast to, co mamy tutaj, RC Loss Timeout, to jest po jakim czasie od utraty łączności ten failsafe ma zostać uruchomiony.
Poniżej mamy menu praktycznie identyczne, ale zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj napisane Data Link Loss Failsafe Trigger, czyli co dron ma zrobić, kiedy data link, czyli łączność danych, nazwijmy to, zostanie przerwana. W praktyce chodzi o to, że jeżeli będziemy poza zasięgiem, gdzie może być przesyłany obraz, przeważnie jest to troszkę bliżej niż odległość, przy której przestanie być odbierany sygnał sterowania, to co wówczas ma się stać? My tutaj mamy w tej chwili wybraną opcję Disabled, aczkolwiek całe menu wygląda dokładnie tak samo, czyli przy tym ustawieniu, jakie jest teraz, jeżeli odlecę na tyle daleko, że stracę obraz z kamery, to dron nie uruchomi żadnego failsafe, po prostu dalej będzie sobie latał czy utrzymywał swoją pozycję. I dopiero kiedy łączność sterowania zostanie utracona, to dopiero wówczas dron po 3 sekundach powróci do punktu home. Niżej mamy geofence, czyli taki wirtualne ogrodzenie, którego nieprzekraczanie możemy zadać dronowi. Można określić promień i wysokość. I jeśli, no niestety nie mamy w tej chwili nie mamy w tej chwili geolokalizacji, natomiast jeżeli mielibyśmy informację o tym, gdzie znajduje się dron, to wokół miejsca startu pojawiłoby się takie kółko, którego promień właśnie odpowiada promieniowi wpisanemu tutaj. Możemy tutaj wpisać również wysokość oraz Action on Breach, czyli co ma się stać, kiedy ta granica zostanie przekroczona. None oznacza, że nic, Warning oznacza ostrzeżenie, Hold Mode oznacza, że dron stanie i nie poleci dalej, a Return Mode oznacza, że włączy się tryb powrotu do domu. No i w końcu dochodzimy do menu samego ustawień powrotu do domu. Jak widać, mamy dwie opcje: Return to Takeoff Position, czyli powrót do miejsca startu, albo Return to GCS Position, czyli Ground Control Station, czyli do pozycji aparatury. Jeżeli w trakcie lotu operator wraz z aparaturą się przemieszcza, to być może wygodniej jest wybrać sobie Return to GCS Position. Istotną kwestią jest oczywiście też to, żeby ustawić wysokość powrotu do domu, która musi być dostosowana do wysokości przeszkód, które mogłyby znaleźć się na drodze tego drona w drodze do miejsca lądowania. No i oczywiście, tak jak to było w poprzednich modelach, tak i tutaj, jeżeli dron znajduje się powyżej wpisanej tutaj wysokości, to utrzyma on tą wyższą wysokość, natomiast jeżeli znajduje się poniżej, to będzie wspinał się do tej wpisanej wysokości, a później rozpocznie sam powrót do domu. Pamiętajmy o tym, jest to bardzo ważna opcja, która pozwoli nam na bezpieczniejsze i spokojniejsze korzystanie z drona, dlatego że w przypadku utraty łączności czy jakiejkolwiek innej awaryjnej sytuacji dron będzie wracał na bezpiecznej wysokości. Oczywiście wpisując tutaj wartość bardzo dużą, no, zwiększamy oczywiście szansę, że nie wpadnie dron na żadną przeszkodę, natomiast może zdarzyć się tak, że dron, który uruchomi failsafe z powodu niskiego poziomu baterii, jeżeli będzie musiał wspiąć się na 120 metrów, żeby wrócić do domu, może niestety tej baterii nie wystarczyć. Dlatego należy tutaj ustawić wartość, która po prostu jest rozsądna, nie za wysoka, ale też nie za niska. Poniżej mamy możliwość ograniczenia prędkości drona. Mamy tutaj Max Climb Velocity, czyli maksymalna wysokość wznoszenia, Max Descent Velocity, czyli maksymalna wysokość opadania. Maksymalna
prędkość wznoszenia nie jest aż tak istotna, natomiast maksymalna prędkość opadania jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu. Polecam, żeby zapoznali się Państwo z tym, czym jest zjawisko tak zwanego prop wash. W bardzo dużym skrócie są to turbulencje powietrza, które wydostało się spod śmigieł. Jeżeli dron opadając będzie sam wpadał w takie mocno turbulentne powietrze, to siła nośna, jaką wytwarzają śmigła, jaką wytwarzają silniki, może nagle spaść, czy to na jednym silniku, czy na wielu, no i to może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, dlatego zawsze ta prędkość opadania jest software'owo ograniczona. Mamy tutaj pewien zakres, w jakim możemy ją zmieniać, natomiast 3 metry na sekundę, takie ustawienie jakie jest teraz, jest całkowicie rozsądne. Na samym dole natomiast mamy możliwość ograniczenia prędkości poziomej drona w locie sterowanym ręcznie. Spójrzmy jeszcze, co nam zostało w podmenu. Mamy podmenu gimbala, w którym możemy uruchomić kalibrację gimbala. Nie wymaga to żadnych czynności z naszej strony, po prostu wystarczy kliknąć i poczekać, aż kalibracja się zakończy. Poniżej natomiast znajduje się menu związane z akcesoriami. Tak jak mówiłem, na chwilę obecną, na moment tworzenia tego filmu, dzisiaj otrzymałem informację, że już akceptowane są preordery na podwójny uchwyt gimbala, na reflektor, który również jest sterowany, jest też na gimbalu, oraz na specjalny głośnik. Te payloady już lada moment będą dostępne i jeżeli będą jakiekolwiek opcje, które trzeba tutaj uruchomić w dronie, to tutaj one się pojawią wraz z aktualizacją firmware'u. Na chwilę obecną na przykład mamy tutaj Mount Type, Select Equipment Type which the vehicle mounts with. Czyli wybierz rodzaj urządzenia, które zostało zamontowane na dronie, i na liście mamy na przykład właśnie Searchlight, czyli reflektor, który pozwala na oświetlanie obiektów, na które patrzy kamera na przykład. Jak widać, jest to już ostatnie podmenu. Omówiliśmy więc praktycznie wszystko z wyjątkiem menu planowania lotów, nad którym pochylimy się w osobnym filmie. A więc jak chodzi o ten odcinek, to już będzie wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Dziękuję i do widzenia.